желание скоро исполнится. Иди ко мне. Słyszałem o Zonie już od dłuższego czasu, ale brak informacji, co się dzieje wewnątrz, powodował niepokój. W końcu to Zona odezwała się do mnie i nie miałem innego wyjścia, jak sam ją zbadać i pokazać ludzkości, jak ona wygląda. Nazywam się Wiśnia i razem z moim znajomym Boczkiem rzuciliśmy wszystko, co mieliśmy, by wejść do Zony i zbadać jej sekrety. Do tego, który to znajdzie. Uciekaj. Wiadomo, na początku trochę spraw organizacyjnych, wydanie funduszy oraz znalezienie ekipy. W końcu byłem stalkerem i nie należałem do żadnej frakcji, a przemierzanie Zony w pojedynkę to wyrok śmierci dla kota. W końcu znalazłem innych stalkerów podzielających moje poglądy chociaż w najmniejszym stopniu i wyruszyliśmy do baru, gdzie mieliśmy spotkać barmana. Nie wiedzieliśmy tylko, że dla niektórych ta pierwsza wyprawa będzie ostatnią. Dobra, formacja. Aha. Ja pierdolę. O kurwa. Słońce prażyło niemiłosiernie, a my zmieniając się miejscami w formacji szliśmy przed siebie, byleby z dala od tych dziwnych głosów. W końcu natrafiliśmy na grupę innych stalkerów i właśnie wtedy zgubiliśmy kilku naszych. Dalej czy w prawo? Chyba dalej. O. Dobry? Dobra. Się zaraz skończy, że to cała pielgrzymka będzie. Szak z tej strony. Panowie, ja tam jakieś kurwa albo jestem zjebany, albo jakieś budynki tam widzę. Nie zastanawiałem się zbyt długo nad tym, by uciekać. Podobno mutantów nie da się zabić, ale że nie w tym samym grobie co kolega nie pomoże. No cóż. Dwóch mniej, dwóch więcej. Nie wiem, ja po prostu myślałem, że spierdalać. Ty też się za długo nie zastanawiałem, wiesz? Próbowałem dojść do siebie po tym, co mnie spotkało, ale Zona nie jest łaskawa i chciała nas poddać próbie. Strzały. Nie naokoło. Tędy. Kurwa, ale my Samsona straciliśmy, on wiedział mniej więcej co robić. Mamy wybór, albo stać tu jak pizdy i zginąć, albo się ruszyć. Dobra, Chodź, za mną, Boczku, idziemy w tamty kierunek. idziemy. Zaczęliśmy iść, jak nam się wydawało, w stronę baru, mając nadzieję, że nasi odezwą się na radiu. Szliśmy i szliśmy, aż w końcu ta sytuacja narodziła rozmowę, po co my tu w ogóle jesteśmy. Zona to nie jest kurwa twój przyjaciel. Nie jest. My tu jesteśmy ze znajomym jako fotoreporterzy. Bo słyszeliśmy, że w Zonie dzieją się dziwne rzeczy, Panie. ale nie ma kompletnie nigdzie w żadnym TVN-ie o tym. Więc sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy, kupiliśmy kamery, aparat. I wiesz, co ci powiem? Że chyba te plotki to jest kurwa prawda, co tu się dzieje. Artefakty powiadasz. Słyszeliśmy o nie, właśnie mam puszki, ale... Podobno są bardzo drogie właśnie i można je za granicą sprzedać, albo i też naukowcom, Naukowcom. którzy to badają za bardzo duże pieniądze. Słyszałem o nich, naukowcy to jest taka frakcja tutaj chyba. Oni z kimś Tak. współpracują, ale... Z wojskiem mi się wydaje. Z wojskiem. Czyli można było szukać wojsko, że do nich idziemy. Co i próbować. Artefakty, wojsko, naukowcy, stalkerzy, wcześniej też coś o czystym niebie słyszałem. Ile jest frakcji w tej całej zonie?
Nie miałem jak się przygotować, ponieważ nie znałem nikogo, kto tam był. Jedyne na co liczyłem to dotarcie do baru, który równie dobrze mógł nie istnieć. Po naprawdę długiej i nieprzyjemnej przeprawie przez las spotkaliśmy kolejnych samotników, którzy chwilowo się przyłączyli. Jeden z nich uświadomił nas, że bar, na który patrzymy, to tak naprawdę baza wojskowa. To by w sumie tłumaczyło, czemu jeden z naszych widział księdza. Ale wojsko nie musi do nas strzelać. Wojsko może nas Może. nas może po prostu przeszukać i puścić dalej. Tak, za 150 rubli kurwa od osoby. Ja bym zaryzykował wojsko. Nawet dać im 100. Dobra, w sumie wolę zapłacić haracz niż być pierdolony żywcem. Ja nie mam hajsu za bardzo. Pomogę ci jak będzie. Teksta żadnego? No właśnie, z mutantami trzeba spokojnie uklęknąć, przeprosić dzieci zony. Dajesz im No to tak robimy. stickersa i one pójdą. Dzieci Zony? Czyżby istniała frakcja, która współpracuje z tym mutanckim ścierwem? W każdym razie, na nasze szczęście, ten jeden doświadczony stalker wyjaśnił nam, jak się z nimi obchodzić, co zwiększyło nasze szanse przeżycia. Nie uciekacie, jak mutant to nie uciekacie. Macha do nas. Ta droga będzie mi się śnić po nocach. Koszmar, jaki tu przeżyłem, zasługuje na własną opowieść, ale na razie zbliżamy się do bazy wojskowej, gdzie zaczął się okazywać brak zaufania z powodu pieniędzy. Bało ci? Dlaczego ja ci kurwa ma... Swoją wezmę, kurwa. A oni? Ile macie? Dobra, kto ile? Dobra, nie, idę ja. Ale dogadać się trzeba Idę ja, kurwa. zobaczymy w ogóle czy oni Ale to będą coś patenty by chcieli. się zrobiło. Jakim kurwa patentem? Zaraz potylicę dostaniemy kurwa egzekucję. Pewnie po 150 jak nam życie. No tak no. Czy muszę dodawać, że i ten plan nie wyszedł? Bo jak mniemam ataku mutanta, wróciliśmy do lasu i zaczęliśmy iść naokoło. Poszedłem jako pierwszy, by obadać teren i odnalazłem miejsce, które mogło być blisko, tylko obok baru. Któryś jesteśmy, tak? Bo jest was Ja też. To pola tutaj. Czyli Bary Bary zaraz. Na końcu była pola. czwórka, nas czwórka, to możemy wyjść po czwórkę. Jedna czwórka, drugą czwórka musi... Po rozdzieleniu się na dwie drużyny poszliśmy dalej, aż usłyszeliśmy dziwny dźwięk. Dźwięk jakby silnika. Czyste niebo widzieli gdzie po drodze? Nic, Nic. tylko wolnych. Samych wolnych raz bandyterkę widzę. Udało się. Udało się. Bar był przed nami, a wraz z nim poszerzały się nasze możliwości. Liczyłem na to, że nasi koledzy jednak żyją i jakimś cudem są w barze, ale w głowie miałem dalej swój własny cel. Zrozumieć zonę. Tędy chodź. Jakby kurwa tu był artefakt. Naszy? To my! Czołem! Dobra, pojedynczo. Dobra. Pojedynczo, lepiej. I do kolegi. Zdjęcia można robić? No, wolę zapytać. W dobrych celach. W dobrych celach. To jeszcze taki ma... Wojska się pójdzie i powie gdzie są. Zrób mi foteczkę. Dzięki. Co? Pewnie. Tak, weź prąd włącz. Tam masz tablet, włącz prąd. Dobra. Prąd włączony! Dobra. A to wyschnij kapra. Kamera. Może jakiś... Nie, ja jestem czysty, mogę dać się przeszukać, zielone światełko daję. Tu co jest? Portfele jakieś głupoty. Dobra, baterię do kamery. Dobra, spoko. Tu co mamy? Butla i woda w piciu. Dobra. Możesz iść.
Dzięki wielkie, miłego. W barze odnaleźliśmy Samsona. Okazało się, że przeżył, ale w zonie niestety działa zasada jeden umrzeć musi, by inny przeżyć mógł. Państwo stali i nagrywali? A co mamy zrobić? A co mamy robić, jak to trup już jest? Już jest po chłopie. Ze mnie też byście się tak śmiali, kurwa. Był chłop, nie ma chłopa. Ogólnie to bar jak bar. Wuda, lekarz, jakiś tam rusznikarz. I to na mutantów. Nie wiem co one mają w głowach, ale upodobały sobie jedzenie ludzi przy publice. Mam teorię, że normalny człowiek po śmierci po prostu umiera, ale specjalny zmienia się w mutanta. A tutaj taka cenzura sama w sobie po prostu się dzieje. A my tu jesteśmy właśnie z kolegą, my tu film dokumentalny robimy. Na zachód pewnie. Boś... Temu kto zapłaci lepiej. Będziemy cicho wtedy. A był już tak blisko. Nie! Po chłopie. Jest głuchy! Odejdź! Tylko mnie rozumie! Wypierdalaj, odejdź! Nie rób problemów, kurwa! Ten ranny stalker wcale nie był ranny, tylko nazwijmy to, zwęglił mu się mózg. O tym jeszcze sobie pogadamy, ale ogólnie to musiał napić się kozaka z wkładką, by móc znowu mówić. I jak na niemego stalkera to był dość wygadany, bo od razu zaczął robić interesy, ale ja miałem sprawę do barmana. O dziwo kilka kartek w tym pamiętniku jest wymiętolonych i nie idzie ich rozczytać. Albo to zona spowodowała zakłócenia? No w każdym razie napisane jest tu, że barman dał za zadanie zrobić nogę od stołu. Z racji tego, że nie jestem stolarzem, znalazłem podwykonawcę tego zadania. Minimalnie. To podłóż se kurwa kartonu czy czego. Weźcie mi coś jeszcze na podkładkę, co? Barman Minimalnie. zostawi i czeka. Stówka przy dealu, dawaj stówę za to i tyle. Jakim Zaraz. Ja się natrudziłem, Poczekaj. spierdalałem przed mutantami. Halo. Kurwa, poczekaj, jakim dealu? Spierdalałeś, bo wiem skąd nogę wziąłeś. A skąd? Tam jest. Mam wszystko. Ty, no byłem na zonie. Dobra, poczekaj, bo się kłócisz z barmanem, on tutaj rozdaje kartę. Jakim dealem? Amunicję chciałeś wymienić? Tam No brakowało chciałem. stówki, nie? No tak. To już na pewno to możemy załatwić, chyba że chcecie trochę to zmodyfikować. Ty chcesz hajs, czy ja mam Dobra, brać ammo? modyfikujemy, ty bierzesz amunicję i jak chcesz szklankę wody. Woda za frajer. Doroda jest za frajer. A, za Nie, frajer! nie, bo to trzeba dbać, widzicie. Nie, wiem, jest dramat, to akurat. A to jest też zachęta, bierzcie tą wodę i się pojdźcie z tego wszyscy, bo zdechniecie. Dobra, Dobra, to ja biorę to ammo. bierz ammo. I do ammo jeszcze jedną rzecz chcę. Nie ma tu tego. Chcę questa. Jeszcze jednego. Ale jakiego... Może coś nawet będę miał. Ale- Zróbmy najpierw tą amunicję. Pewnie. Jak to było? To jest tak, ja daję Pistolet swoją. towar za karabinową i ta skówka jest jeszcze jakby ekstra, nie? W sensie nie, wiesz, nie musisz mi szybki dawać. Dobra. Jest dobry deal, tak? Dobra. Tak, myślę, że tak. Zdaję sobie sprawę, że i takie zadania ktoś musi robić, ale przy rozpakowywaniu amunicji poczułem impuls. Musiałem wrócić do zony. Intuicja mnie nie zawiodła. Po chwili spotkaliśmy zielarkę, która o mutantach wyrażała się w bardzo dziwny sposób. Mówiła o nich pieseczki? Czyżby miała ona coś wspólnego z tym, co tu się dzieje? Co tam jakaś biała kartka robi kurwa na tym drzewie tam? Nie widziałam nigdzie moich pieseczków. Aha. Moich pieseczków. Miło. Powiedz nam, jak z tymi pieseczkami postępować, jak spotkamy? Można jakiegoś z nimi się ugadać, jakoś je udobruchać? Można próbować. A jak rzucę im kolegę? O, i to pewnie im się spodoba. No to cóż, A coś innego niż kolega? nogę kolegi. Masz coś, żeby ich udobruchać? I to pomoże na zdanie? Możecie spróbować. Jaki mam wybór? Dziękować. Słuchaj, że ty to dostałeś, to ciebie z tym damy. Chciałbym, ale co to ta biała kartka tam robi? Zaczęliśmy schodzić do bazy, by uzupełnić zapasy, po drodze mijając gadający las. Nie jestem bójcie pewny, ale słyszałem coś o gniewie Zony. Nie
Nie bójcie się, mamy. Ale co to? Idika mnie. Kiedy weszliśmy do bazy, okazało się, że rozpoczęła się misja. Kolejny koszmarny twór Zony. Może ona się przed nami broni? Odpoczęliśmy, coś zjedliśmy i wyruszyliśmy do Zony z powrotem. Ale z niewiadomych powodów głos Zony był dla mnie coraz głośniejszy. Czułem go za sobą. Dobra, okej, to tylu nas było, nie? No na pewno. Zona dawała mi jasne znaki, że coś nie gra, ale ja je ignorowałem. Właśnie, kurwa. Dopiero później nauczyłem się jej słuchać. Idzie za nami, idzie! Muchatym! Zacząłem czuć, że ucieczka nie jest rozwiązaniem. Musiałem stanąć z moim koszmarem twarzą w twarz. Nic nie chcemy zrobić. Spokojnie. Spokojnie. Gdy udało nam się przeżyć spotkanie z pieskiem, moi koledzy wpadli na wspaniały pomysł wrócenia się do jego leża, by ukraść artefakt. Skończyło się na tym, że nasi zniknęli, a ja z Samsonem wracaliśmy do bazy, niosąc na plecach ich szpej, ponieważ czułem, że coś się zbliża. Nie wiedziałem, co mnie wykończy pierwsze. Mutanty czy moje plecy. Czekajcie, mam jeszcze jakiegoś batona. Nie. No wodę mi kurwa tamci idioci wzięli. Co? Tu ja coś... Znowu to samo. Baza, uzupełnianie zapasów i powrót do Zony. Ten powrót był o tyle zabawny, że znajomy zapytał się mnie, co się stanie, gdy zobaczyłem mutanta. Odpowiedziałem mu: klękaj na kolana i błagaj o wybaczenie. I w tym momencie usłyszeliśmy, że mamy rację. Mamy. Ja pana kojarzę. Dokładnie, trzeba pomagać nowym. Nie chcemy krzywdy. I powolutku wstajemy, powolusieńku. Ukłon ciągle, ukłon. To jest Bóg, a my jesteśmy śmiecie. A co się stanie, jak spotkałem mutanta? To zacznie go tak, kurwa. Nie mieliśmy większego planu, liczyliśmy na to, że w barze dostaniemy jakieś zadanie, ale w drodze do baru zauważyliśmy stalkerów uciekających przed mutantem. Postanowiliśmy nie robić nic. Mrowisko tu jest.
Po krótkiej chwili postanowiliśmy ruszyć dalej, a ja Иди słyszałem w ко głowie мне. ciągle to wołanie Zony. Ты Nie pamiętam zbyt найдешь wiele. то, Puszka, что boczek, który заслуживаешь. uciekał, ten głos w głowie. mi się kurwa Chodź. na oczy, Chodź! bo zajebia! Kurwa! Kurwa! Wypierdolę, bo cię zajebie! Ostatnie co pamiętam, to widok boczka z bandytą. Co tu jest? Nie wiem już co było prawdą, a co nie. Byłem gotowy rozsmarować jego mózg na drzewie, ale wspólny wróg jaki się pokazał, kazał nam się chwilowo zjednoczyć. Super. Chłopaki. Wstawaj i spierdalamy stąd. Po bardzo długiej przeprawie ponownie dotarliśmy do baru. Nie mieliśmy pojęcia gdzie jest reszta, a tak jak poprzednio może właśnie tu na nas czekali. Otwieraj, otwieraj! Co? Naszych. Panowie, broń przy ścianie tam. Masz coś niebezpiecznego, co może mnie skrzywdzić? Oprócz moje... Narkotyki? Nie. Nie mówimy o wielkiej bale, spokojnie. To też Wiem, nie. że to chciałeś To powiedzieć. też nie. Byłem to. Nie. Zielone w 100%. Drugie opierdolili. Dopiero? No, znaczy przed bazą, nie? Stary. My dzisiaj już za 3 km biegiem zrobiliśmy przed tymi kurwami. To nie, na surówę, nie? Tego mutanta? Nie, chłopa. Stalkera. Suruwa. Nie, to... No, jest taki chłop, on z bazy monolitu, jak się zaczęła emisja, zapierdalał z buta. Tak jak się spodziewałem, reszta była w barze, a sam bar padł ofiarą ataku kontrolera. Lecz nie przeszkodziło nam to w sprzedaniu artefaktu. Czyżbym zmieniał się w typowego sprzedajnego stalkera? Tego nie trzeba przecież. Zastępca barmana zaczął tłumaczyć nam, że potrzebuje informacji o węzłach ewakuacyjnych albo komunikacyjnych. Brzmiało to bardzo interesująco. No to właśnie, no to za nowego barmana. Za nowego, o, ciak. A, no to tak, no. Ogólnie po drodze spotkałem barmana. Dwóch gości go prowadziło. 8% jak nic. Jak nic. Jeszcze ferment. Po tej stronie galaktyki to może być kurwa nielegalne. Myślę, że jeszcze jakby ze 2 kolejki strzelisz, już koniec. Dwie
kolejki, ja już więcej nie piję. Macie radia FM, to by mnie interesowały komunikaty, bo słyszałem o jakichś węzłach komunikacyjnych, ewakuacyjnych. Słuchaj, zróbmy to tak, że ja zajdę ten detektor. W zeszłym roku sytuacja wyglądała tak, że zmagaliśmy się z jakimiś posianymi bąblowymi tematami, tak? Z lat poprzednich, jak barmanowi świętej jego pamięci randomowi pomogli odzyskać obawiśnie. Wychodząc do zony spotkaliśmy patrol monolitu. Podobno to oni uważają zonę za swój dom. Chorzy ludzie. Mogliśmy ich sprzątnąć, ale chyba nie mieliśmy odwagi. I to się na mnie zemści drugiego dnia. 11. Pierdalać, bo idą. Ale kurwa, no nie możemy ich walczyć? Dobra, wypierdalam, to teraz to już kurwa jest po temacie. To chyba... Nie wiem, podam ci jak on mi podał. 52,04483. Koordynaty, jakie nam podali, były praktycznie od razu za barem, razem z artefaktem, którego nie widział nikt. Oprócz Boczka. Kiedy on zabrał się za pakowanie korali, my zabraliśmy się za spisywanie wiadomości. Po spisywaniu tego z dobre 10 minut chcieliśmy wrócić do barmana z informacjami na temat nowego węzła. Ale mutant, którego nazwałem Lodowy Cukierek, znów nas wywęszył. Jestem prostym stalkerem i przepraszam, że tu przyszedłem. Mam dla ciebie puszkę, może coś dla ciebie jest warta. Możesz sobie zabrać wszystko, co chcesz. Możesz sobie zabrać. Chłopaki, teraz! Teraz, chłopaki, teraz! Dzięki! Jestem czyściutki, zielony, rób ta co chce ta. Dobra, ale do stalkery, wakacje w zonie. Zajebiście. Widzę. Zajebiście, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Kolejkę postawicie. Dobra. Ten pan, temu panu wsadzili w cycki Artefakt. maminę korale. To zajebiście. Zacząłem się w tym wszystkim gubić. Samson miał poparzone łapska, lotnik był na skraju śmierci, a najmusy mieli chyba strajk, bo patrzyli jak stalkerzy po prostu umierają przed bramą. No operowała, no to nie możemy ci pierdolnąć jakiegoś kozaka z wkładką? Adrenalinę Nie wiem, no. zasadzić. Kurwa no. Tak dobrze, że przeżyłem, no. Snorknij, kurde. A, to ty żyjesz w ogóle. No Ja pierniczę, no serio? A mi nie mogli tak pomóc? Tego nie widać na tym filmie, kurwa, ale to, jak coś ty w to zajebał.
puszki przy sobie. Dobra, będzie na organy. Nie będzie żyła. Jedna noga wstaje. Wiesz co, weź trochę podziabaj. A daj się zmienić, nie? Nie ma czasu, rób nogę! Noga nie żyje, kurwa. Rob tą nogę! Ale chłopie w jednym miejscu rob! Najebany chirurg, no. Przeszła kość! Ponoć masz zasypię spera. Ja dotknę jeszcze ścięgna. Ale dlaczego oni ją operują, jak ona umarła? Nie wiem, kto znajdzie ten pamiętnik, ale bar tego dnia był miejscem... Nie. On był siedliskiem złych rzeczy. Przy wyjściu spotkaliśmy księdza, który rzekomo był widziany godziny temu. Krążyliśmy po lesie aż do nocy, gdzie napotkaliśmy dziwnego mutanta, który wyglądał jak widmo. Niestety żadna kamera nie mogła go wychwycić. Na dodatek wpadliśmy na konwój wojskowy, który godziny temu był zaatakowany przez lodowego cukierka. Nogi odmawiały posłuszeństwa, więc zatoczyliśmy koło z powrotem do baru. Na pamiątkę? Dobra. Co? Gdzie stać? Nie, pyta się, czy zgasi. Ale przynajmniej... Kurwa, ale jaki to jest... kaban. Wysoko podniesiony jest, chuj, naprawdę. Fajnie to... Kurde, już nie oddawaj, przecież to mi się podoba na pewno. Ten to jest mistrz po prostu. Moja ulubiona. Kończę to nagrywanie. O nie, puchu, nie, tylko nie puchu. To już jest znęcanie się nad człowiekiem. Bo ja powiedziałam moim pieseczku, że mogą się poznać, ale tylko troszkę. O Jezu! Tu mamy lampkę w tej tuszłance. Na moich oczach mutanty zrobiły zasadzkę na innych ludzi. Należało się tym najmusom za to, że zamiast zajmować się bezpieczeństwem, okradali stalkerów z artefaktów. Ja na końcu się zgubiłem na pół godziny w lesie, a znajomi poszli do bandytów na gibanę. Tak oto skończył się pierwszy dzień w zonie. Dzień pełen niewiadomych, strachu, ale też śmiechu. Никому кроме тебя не давала себе улыбаться, потому что думала, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у него пуля в пушке для твоей. Z tym, że dzień drugi nawet przez moment nie był zabawny. Kurwa no! No nie! Zajebiście. To co cię przywiodło do zony w takim razie? To co wszystkich, kasa.